Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym przedstawię Wam Bitcoin Spot ETF-a w liczbach, ponieważ ostatnio na rynku jest niemałe poruszenie na ten temat. Nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Jeżeli chodzi o cenę Bitcoina w dniu dzisiejszym, czyli 26 października, kiedy to nagrywam, jest to niecałe 34 tysiące dolarów. I przejdźmy od razu do tematu. Jeżeli chodzi o Bitcoin Spot ETF-a, czym w ogóle jest Spot ETF, jeżeli jesteśmy już przy BlackRocku, to sprawdźmy u źródła. Jest to skrót od Exchange Traded Funds. Jest to rodzaj funduszu, który stara się jak najdokładniej śledzić wyniki, czytaj cenę określonego indeksu. Tutaj jest podany za przykład S&P 500. Jeżeli wejdzie spot ETF na Bitcoina, no to będzie on odwzorowywać jak najlepiej cenę jednego Bitcoina. I wtedy instytucje będą mogły zakupić takiego na przykład jednego ETF-a od BlackRocka, przekazać mu środki, a BlackRock będzie zobowiązany zakupić za to Bitcoina bezpośrednio z rynku. Oznacza to tyle, że jeżeli ten spot ETF na Bitcoina zostanie przyznany BlackRockowi i innym instytucjom, to najprawdopodobniej pojawi się zwiększony popyt na to aktywo, a co stanie się wtedy z ceną, to już musicie odpowiedzieć sobie sami. Wracając jednak do tematu, pojawiło się duże zamieszanie, ponieważ na stronie DTCC, a dokładnie na liście aktywów wyznaczonych na tej stronie, pojawił się ticker EBTC. I zauważył to nie kto inny jak senior ETF analyst, pan Eric Balchunas. Przepraszam, jeżeli źle to przeczytałem. Natomiast jest to główny analityk Bloomberga i nie omieszkał on podzielić się tą informacją na swoim eksie. Jak widzimy, możecie to przeczytać w tym miejscu. Oczywiście w dniu, kiedy to zostało opublikowane, ten ticker z listy zniknął. Wszyscy to zauważyli. Ja nagrywam to dzień później i jak możemy zobaczyć, EBTC wrócił na listę. Dodatkowo zauważyłem, że pojawił się też ticker ARKA, gdzie również jest 21 shares active Bitcoin. N zabrakło, natomiast najprawdopodobniej dotyczy to Bitcoin Spot ETF-a dla ARK Invest. Przypominam, że nie tylko ARK Invest i BlackRock aplikują o Spot ETF-a, jest jeszcze kilkanaście podmiotów. Wyjaśniając jeszcze, czym jest lista tego DTCC, oczywiście stronę, jak i wszystkie zakładki, które dzisiaj przedstawiam, znajdziecie w opisie tego filmu. Jest to firma, która zajmuje się rozliczaniem usług finansowych związanych z papierami wartościowymi i nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I teraz, jeżeli taki ticker EBTC pojawił się na liście tejże firmy, rynek przeczytał to jako fakt, że szykują się oni do wprowadzenia tego asetu do listy swoich usług. Dodatkowo na innej stronie możemy przeczytać, że BlackRock rozpoczął tak zwaną fazę seed, czyli testowanie tego Bitcoin Spot ETF-a i ta faza seed zazwyczaj jest inicjowana w momencie, kiedy dany fundusz przygotowuje się do wprowadzenia swojego nowego produktu na rynek. Co to oznacza, musicie już wywnioskować sobie sami, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wchodząc na stronę CryptoQuanta mamy informację, ta czarna kreska to jest cena Bitcoina, a ta fioletowa jest to ilość bitcoinów znajdujących się na wszystkich giełdach. W tym momencie ilość bitcoinów przekracza lekko ponad 2 miliony, a cena bitcoina jest niecałe 34 tysiące dolarów. Jeżeli chodzi o BlackRocka, wchodząc na główną stronę mamy coroczny list prezesa Larry'ego Finka do inwestorów. Tu jest oto ten ładny pan. Jeżeli zjedziemy niżej, mamy o BlackRock. Gdy klikniemy czytaj więcej, otrzymujemy informację, że BlackRock jest wiodącą spółką zarządzającą aktywami notowaną na giełdzie i zarządzają oni aktywami o wartości ponad 9,4 biliona dolarów. Dodaję, że to nie są miliony, to nie są miliardy, tylko ponad 9 bilionów. I jeżeli spojrzymy na liczby, mamy informację, że na giełdzie, ja już zaokrągliłem w górę, jest 2 miliony 100 tysięcy bitcoinów i cena aktualnie bitcoina na rynku spot to jest 34 tysiące dolarów. Jeżeli pomnożymy jedno przez drugie, to jest wartość 71,4 miliarda dolarów. Taka jest wartość aktualnie dostępnych bitcoinów na rynku, gdyby one wszystkie zostały sprzedane
po tej cenie. Oczywiście wiadomo, to jest trochę przekłamane, ponieważ na pewno nie wszyscy, którzy mają bitcoiny na giełdzie, zgodziliby się teraz sprzedać bitcoina po takiej cenie, ponieważ jest to najniższa cena, po jakiej możesz aktualnie kupić bitcoina. Jeżeli pojawia się popyt, to te ordery z najniższą ceną są wypełniane i cena idzie do góry. I na pewno te 2,1 miliona bitcoinów nie zostałoby sprzedanych po tej cenie. Natomiast to jest czysto teoretyczne obliczenie. Wracając do wartości aktywów BlackRocka, zarządzają oni ponad 9,4 biliona dolarami. Jeżeli teraz te dwie liczby ze sobą zestawimy, to okazuje się, że wartość wszystkich bitcoinów dostępnych teraz na rynku po aktualnej cenie to jest jedynie 0,76% wartości wszystkich aktywów zarządzanych przez BlackRocka. Teraz sami zadajcie sobie pytanie, co będzie, kiedy taki wielki fundusz zacznie mówić swoim klientom o bitcoinie, że to jest nowy produkt, zacznie wręcz polecać posiadanie chociażby jakiejś małej części tego bitcoina w swoim portfolio. Jak myślicie, co wtedy może stać się z ceną? To raz. Dwa, pamiętajcie, że nie tylko BlackRock aplikuje o tego spot ETF-a, jest jeszcze Fidelity, Valkyria, ARK Invest, wiele innych dużych funduszy, którym naprawdę zależy na wprowadzeniu tego produktu. Teraz, jeżeli jeden fundusz otrzyma taką zgodę, to w Stanach działa prawo precedensu. Oznacza to tyle, że z automatu inne aplikacje będą musiały zostać zatwierdzone, ponieważ wnioski, które były składane przez różne firmy, są wręcz jednakowe. Jedyne, co się w nich zmienia, to dane aplikującego o tą zgodę. Pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne. Ja Wam przedstawiam suche fakty, co pokazują liczby, ponieważ liczby nie kłamią. Chciałbym jeszcze tylko Wam przypomnieć, że w 2017 roku pan Larry Fink, czyli oto ten miły pan, którego wcześniej pokazywałem Wam na pierwszej stronie BlackRocka, mówił, że Bitcoin jest indeksem prania pieniędzy i tylko i wyłącznie do tego służy. Mówił to oficjalnie w CNBC. Natomiast w tym roku głośno mówi, że ten sam Bitcoin, o którym wcześniej się źle wypowiadał, zrewolucjonizuje rynek finansów. Jak widzicie, pan Larry Fink zmienną jest. Nie mi to oceniać. Jeżeli wynieśliście wartość z tego materiału, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!